Dzień dobry kochani. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Wam kolejny mój projekt. To jest taki bałwanek. To jest świeżutki projekt. Niedawno ten bałwanek zeskoczył z szydełka i nie ma imienia. Nie mam pomysłu, jakie imię mu nadać. Także tutaj będzie prośba do Was. Wymyślcie proszę imię dla tego bałwanka. Bo jednak takim po prostu bałwankiem on być nie może. I tak, co jest nam potrzebne, żeby go zrobić? Włóczka. I ja tutaj pracuję na włóczce Yarnard Jeans i użyłam tak kolorku na ciałko. I to nie jest biały kolor, to jest taki kremowy. To jest numer... Ja tego kolorku użyłam na ciałko. Do tego potrzebujemy jakiś kolor na cylinder. I ja tutaj zrobiłam czarny cylinderek, ale przy Was zrobię takim jeansowym, granatowym. A to dlatego, że na czarnej włóczce nie widać tak dobrze, jak wykonywać półsłupki. A tutaj mamy i wbijanie się w tylną niteczkę i w przednią niteczkę, także troszkę kombinowania jest, ale spokojnie, nie jest to takie straszne, jak się wydaje. Także mamy włóczkę na ciałko, włóczkę na cylinder, troszkę czarnej włóczki na guziczki. A ile jeszcze włóczki potrzebujemy? To tak, wszystkich pozostałych kolorków dosłownie niedużo, ale na ciałko potrzebujemy około połowy motka Yarnard Jeans. I tutaj motek waży 50 gram, a jak ważyłam, ile mi zostało tej włóczki z tego bałwanka, to zostało 29 gram. Ale załóżmy, że pół motka tej włóczki nam jest potrzebne. I tak, tu jeden kolor, drugi. I tutaj, jeżeli chcemy robić guziczki w innym kolorze niż cylinderek, to trzeci kolor. Na nosek troszkę pomarańczowej włóczki. Szaliczek też robicie jaki chcecie. Do tego oczka. I ja tutaj użyłam oczek 12 mm. I jeżeli chcecie zamiast szydełkować guziczki zrobić je z oczek bezpiecznych, to również tego rozmiaru możemy użyć. Więc mamy włóczkę, mamy oczka. Potrzebujemy również szydełka. I ja pracowałam tutaj na szydełku w rozmiarze 2,5 mm. Również jest nam potrzebna igła, nożyczki, wypełnienie. I ja mam kulkę silikonową. Przyda nam się też szpilka, 1, 2, 3. A to po to, żeby sobie przytrzymać po prostu nosek bądź guziczki, żeby wiedzieć, w którym miejscu je przyszyć. I znacznik. Znacznik również nam się przyda, bo jak tutaj będziemy pracować na tak zwany ślimak, czyli będziemy lecieli po prostu dookoła, nie zaczynając i nie kończąc okrążeń oczkiem łańcuszka. Tak, kapelusz będziemy robić okrążenie za okrążeniem i każde okrążenie będziemy zakończać oczkiem ścisłym i będzie nam po prostu wygodniej i prościej, jeżeli sobie zaznaczymy pierwsze półsłupki z okrążenia, co zresztą wszystko Wam po kolei pokażę. Także myślę, że jest to wszystko, co jest nam potrzebne. Także teraz prośby o imię, o łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, oraz zajrzyjcie proszę do opisu. Tam są różne przydatne linki oraz jest też link do Buy Coffee, gdzie można postawić mi taką wirtualną kawkę. To jest takie wsparcie, podziękowanie dla mojego kanału. Dobra kochani, bo widzę, że się wstęp już solidnie zaczął, ponad 4 minutki, także bierzemy się za szydełkowanie. Zaczynamy od brzuszka i zrobimy sobie najpierw magiczne kółeczko. Jeżeli nie potraficie zrobić magicznego kółeczka, odsyłam Was tutaj do tego filmu. Ewentualnie wkleję w opisie link do właśnie magicznego kółka, gdzie pokazuję krok po kroku, jak takie kółeczko wykonać. I jak już będziemy mieli magiczne kółko, to na nim robimy 6 półsłupków. Raz,
2, 3, 4, 5 i 6. Zaciskamy nasze magiczne kółko i wbijając się w pierwszy półsłupek, czyli tutaj, wykonujemy najpierw jeden półsłupek i w tym samym miejscu drugi. I tu już zaczęliśmy drugie okrążenie, a drugie okrążenie to będzie 6 powtórzeń po 2 półsłupki w jednym. Czyli tutaj mamy w pierwszym półsłupku 2 w jednym, w kolejnym półsłupku 2 w jednym, w następnym półsłupku 2 w jednym, w czwartym półsłupku 2 w jednym i w piątym półsłupku 2 w jednym, szósty półsłupek i również robimy 2 w jednym. Mamy 12 półsłupków na naszym okręgu. Kolejne okrążenie. Zaczynamy w najbliższym wolnym półsłupku i w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, drugie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, trzecie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, czwarte, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, piąte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, szóste powtórzenie. I po tym okrążeniu mamy 18 półsłupków na okręgu. Teraz robimy czwarte okrążenie i tutaj robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Teraz drugie powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Trzecie powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Czwarte powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Piąte powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Szóste powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. I po tym okrążeniu mamy 24 półsłupki na okręgu. Kolejne powtórzenie, to okrążenie, przepraszam, to jest 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek, 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 3 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Półsłupek, 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 2 w jednym. Drugie powtórzenie, półsłupek, 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 2 w jednym. Kolejne, półsłupek, 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 2 w jednym. Następne powtórzenie, półsłupek, 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 2 w jednym. I szóste powtórzenie, półsłupek, 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 2 w jednym. I po tym okrążeniu mamy 30 półsłupków na okręgu. Następne okrążenie robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Raz i 2. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Raz i 2. Raz,
4. Raz i 2. Raz, 2, 3, 4. 2 w jednym. 1, 2, 3, 4. 2 w jednym. 1, 2, 3, 4. 2 w jednym. Mamy 6 powtórzeń i po tym okrążeniu będziemy mieli 36 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie to mamy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz i 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. I po tym okrążeniu mamy 42 półsłupki na okręgu. I jeszcze zrobimy 2 poszerzające okrążenia, a następnie będziemy się piąć w górę. Kolejne okrążenie również składa się z 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. Raz i 2. To mamy pierwsze powtórzenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków. 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków. 2 w jednym. Kolejne powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków. 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków. 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. I po tym okrążeniu mamy 48 półsłupków na okręgu. I teraz ostatnie, takie rozszerzające okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 7 pojedynczych półsłupków. 3, 4, 5, 6, 7 i 2 w jednym. Raz i 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pojedynczych półsłupków. 2
w jednym. Kolejne powtórzenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i dwa w jednym. Kolejne powtórzenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i dwa w jednym. Kolejne powtórzenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i dwa w jednym. Dwa, cztery. Tutaj też mamy jeszcze 6 półsłówków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pojedynczych półsłówków i 2 w jednym. I po tym okrążeniu będziemy mieli 54 półsłówki na okręgu. I teraz 10 kolejnych powtórzeń robimy takich samych. Wykonujemy 54 półsłówki na każde okrążenie. 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3 i 4. 54 półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem i dokładnie takich samych okrążeń wykonujemy jeszcze 9. Ja już to zrobię poza kadrem i do Was wracam, jak będę miała je wykonane. Wykonałam te okrążenia i teraz zaczniemy robić okrążenia zmniejszające. I tak, będziemy robić 6 powtórzeń przy tym okrążeniu i każde powtórzenie to jest 7 pojedynczych półsłupków i 1 półsłupek z 2. I teraz robię sobie najpierw pierwszy półsłupek, który zaznaczam, a zaznaczam po to, żeby nie liczyć powtórzeń, bo mam w głowie, że powinno być ich 6, ale tu się czasami człowiek może pomylić, a jak sobie dookoła dojdę do znacznika, to wiem, że okrążenie jest zakończone. I mamy pierwszy półsłupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i 7. Mamy 7 pojedynczych półsłupków i teraz będziemy robić 1 półsłupek z 2. Wpijam się pod jedną niteczkę, tą bliżej nas, z najbliższego półsłupka i pod jedną niteczkę z kolejnego. I teraz przeciągam włóczkę przez te 2 niteczki, a następnie przez 2 pętelki. I mamy 1 półsłupek z 2. Znowu 7 półsłupków. 3, 4, 5, 6, 7 i znowu 1 z 2.
pod jedną niteczkę, pod kolejną, teraz przez dwie niteczki i przez dwie pętelki i znowu 7 półsłupków. I jeden z dwóch. I znowu 7 półsłupków. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i jeden z dwóch. Siedem półsłupków. Trzy, 4, 5, 6, 7 i jeden z dwóch. I na koniec 7 pojedynczych półsłupków. Wyciągam sobie znacznik i robię jeden z dwóch. I mamy pierwsze zmniejszające okrążenie gotowe. Kolejne okrążenie i tutaj będziemy mieli 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków i jeden z dwóch. Robię sobie pierwszy półsłupek, który zaznaczam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i jeden z dwóch. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6. Jeden z dwóch. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków. Jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i jeden półsłupek. I jeden z dwóch. Kolejne zmniejszające okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków i jeden z dwóch. Pierwszy sobie robię i zaznaczam. 2, 3, 4, 5 i jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5 i jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5 i jeden z dwóch. Jeden, 2,
3, 4, 5 i 1 z 2. I 1, oj, 1, 2, 3, 4, 5 i 1 z 2. I ostatnie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 1 z 2. Kolejne okrążenie zmniejszające. To mamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki. Pierwszy sobie zaznaczę. Raz, 2, 3, 4 i 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4 i 1 z 2. Jeden, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 4 i 1 z 2. I teraz, kochani, tak, jeżeli chcecie sobie zrobić guziczki z oczek, to teraz śmiało można już umiejscowić te oczka. Tak sobie wymierzcie mniej więcej, w których miejscach powinny się znajdować te guziczki i tam sobie mocujecie oczka. Jak już macie oczka zamocowane, można w tym momencie wziąć się już za wypychanie. I tak najpierw sobie troszkę wypchamy, a później dorobimy resztę okrążeń i dopchamy do końca. Tego wypełnienia zawsze nam idzie więcej, niż myślimy, że nam pójdzie. Taka niepisana zasada. Staramy się to ładnie rozkładać. Tak jak mówiłam, jeszcze sobie to za chwileczkę dopchamy bardziej. Także ile możemy teraz, to upychamy i zaraz bierzemy się za kolejne okrążenia. Kolejne okrążenie zmniejszające. Robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to 3 półsłupki. Każdy półsłupek nad półsłupkiem. Tylko sobie ten pierwszy zaznaczę. Więc mamy raz, 2, 3 pojedyncze półsłupki i 1 z 2. Raz, 2, 3, 1 z 2. Raz, 2, 3, 1 z 2. 1,
2, 3, 1 z 2, raz, 2, 3, 1 z 2, i raz, 2, 3, 1 z 2. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki. Pierwszy sobie zaznaczam. Raz i 2 i 1 z 2. Raz, 2, 1 z 2. Do 3 razy sztuka. Raz, 2, 1 z 2. Raz i 2, 1 z 2. Raz, 2, 1 z 2. I raz, i 2, i 1 z 2. Teraz sobie możemy dopchać tutaj nasz brzuszek. I bierzemy się za przedostatnie okrążenie. W tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. 1 z 2. Drugi półsłupek i 1 z 2. Trzeci i 1 z 2. Czwarty, 1 z 2, piąty i 1 z 2 i szósty półsłupek i 1 z 2. I teraz już jak nam się wydaje, że jeszcze mamy za mało wypchania, to jest ostatni dzwonek, że możemy coś tu jeszcze upchać, bo teraz będziemy robili już ostatnie okrążenie, a to okrążenie to jest 6 razy 1 półsłupek z 2. Raz, dwa, 3, 4, 5 i 6. I teraz zostawiamy sobie jakieś, myślę, 20 cm nitki. Niedużo. Wyciągamy. I tutaj mamy taką małą dziurkę. I tą dziurkę sobie tą właśnie włóczką zaszywamy. Kilka przeszyć w zupełności wystarczy. Widzicie, ja sobie chwytam takie pojedyncze nitki i przeszywam. Na sam koniec wbijam się jeszcze tu w środek i przechodzę igłą gdzieś w głąb. Naciągam. Tą niteczkę sobie teraz ucinam, tylko uważam, żeby tej włóczki, znaczy tej w sumie pracy, nie uszkodzić. Brzuszek mamy gotowy. Możemy wziąć się teraz za dalszą część naszego bałwanka. Kolejnym elementem będzie głowa i zaczynamy
od magicznego kółeczka. I na naszym magicznym kółeczku robimy 6 półsłupków. Trzy, 4, 5 i 6. Teraz wbijamy się w pierwszy półsłupek, ale wcześniej sobie zaciśniemy nasze kółeczko i zaczynamy drugie okrążenie. W tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, 2 półsłupki w jednym półsłupku. Czyli w pierwszym półsłupku robimy 2, w drugim 2, w trzecim 2, w czwartym półsłupku 2 półsłupki, w piątym półsłupku 2 półsłupki i w szóstym półsłupku również 2 półsłupki. I po tym okrążeniu mamy 12 półsłupków na naszym okręgu. Kolejne okrążenie robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, 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 2 w jednym, półsłupek nad półsłupkiem i szóste powtórzenie 2 półsłupki w jednym półsłupku. I tak po tym okrążeniu mamy 18 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, 2 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Raz, 2 i 2 w jednym. Raz, 2, 2 w jednym. I raz, i 2. I 2 w jednym. 1 i 2. 2 w jednym. Raz i 2. 2 w jednym. I mamy 6 powtórzeń. Rozpędziłam się. Kolejne okrążenie. Mamy 6 powtórzeń i każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. I 2 w jednym. Raz, 2, 3, 2 w jednym. I raz, 2, 3, 2 w jednym. Raz, 2, 3, 2 w jednym. 1, 2, 3, 2 w jednym. I szóste powtórzenie. 1, 2, 3 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Kolejne okrążenie to 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Raz i 2. Raz, 2, 3, 4. 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4. 2 w jednym. 1, 2, 3, 4. 2 w jednym. 1,
2, 3, 4, 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. Raz, raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. I raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. I to jest przedostatnie takie poszerzające, rozszerzające okrążenie. Także bierzemy się za kolejne, już ostatnie właśnie rozszerzające. I w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków. I 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków. 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków. 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 pojedynczych półsłupków. 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. I tak, teraz kolejne 9 okrążeń będziemy robić takich samych. Czyli na każde okrążenie przypada 48 półsłupków. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 40, 1, 42, 43, 44, 45, 6, 47 i
48 półsłupków. I dokładnie takich samych okrążeń wykonujemy jeszcze 8. Ja je zrobię poza kadrem i wracam, jak już będą wykonane te okrążenia. I jak już mamy wszystkie te okrążenia gotowe, to weźmiemy się za zmniejszanie naszej pracy. I następne okrążenie właśnie już będzie zmniejszające. Zrobimy w nim 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 6 półsłupków. Każdy półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczam. Prawie. Podejście numer 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, jeden z dwóch. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, jeden z dwóch. I szóste powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i jeden z dwóch. Wyciągamy znacznik. I tak, kolejne zmniejszające okrążenie to jest 6 powtórzeń i każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. Pierwszy sobie tu zaznaczam. Raz, 2, 3, 4, 5 pojedynczych i jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5 i jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5, jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5, jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5, jeden z dwóch. Raz, 2, 3, 4, 5 i jeden z dwóch. Kolejne okrążenie zmniejszające to jest 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki. Pierwszy sobie zaznaczam. Raz, 2,
3, 4 i 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. 1, 2, 3, 4, 1 z 2. I raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Teraz zrobimy przedostatnie okrążenie. I tak, w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Pierwszy sobie tu zaznaczam. Raz, 2, 3 i 1 z 2. Raz, 2, 3. 1 z 2. Raz, 2, 3. 1 z 2. 1, 2, 3. 1 z 2. 1, 2, 3. 1 z 2. I raz, 2, 3. I 1 z 2. I teraz ostatnie okrążenie, czyli wykonujemy po prostu 24 półsłupki. Raz, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3 i 24 półsłupki. I teraz zostawiamy sobie dłuższą włóczkę, bo tą niteczką będziemy przyszywać głowę do brzuszka. Wyciągamy teraz tą włóczkę i bierzemy się za umiejscowienie oczu, wypchanie główki i połączenie w całość tych dwóch elementów. No więc tak, kochani, jeszcze Wam pokażę, że z dwóch bałwanków zostało mi tyle włóczki z jednego motka. Także na jednym motku spokojnie, nawet robiąc troszeczkę luźniej półsłupki, bo ja robię jednak je dosyć ciasno, jesteśmy w stanie zrobić 2 bałwanki. I tak, kochani, bierzemy teraz nasze oczka. Oczka
umiejscawiamy między 13 a 14 okrążeniem. I liczymy sobie tutaj od góry. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I tutaj pierwsze oczko, obojętne gdzie sobie dajemy. A drugie oczko, jak tak policzymy, to musimy mieć w odległości 10 półsłupków. Mamy raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I staramy się w tym samym rzędzie zrobić. Równo? Czy nie równo? Równo. I ja, żeby zabezpieczyć te moje oczka, wiadomo, najpierw sobie je zapinam, a następnie tą końcówkę przytapiam. Uważamy, nie wdychamy tych oparów, to też ważne. Przypalamy i spłaszczamy. I w ten oto sposób ten plastik zabezpieczający nasze oczka nam po prostu nie wyjdzie tu. I to samo robię z drugim oczkiem. Też uważamy, bo to jest ciepłe. I drugie oczko tak samo sobie przytopię. Uważamy, żeby się nie poparzyć, żeby nie przypalić naszej pracy. I jak już mamy przytopione, to mamy pewność, że nam te oczka nie wyjdą. Naprawdę bardzo, bardzo mocno trzeba by było szarpać za nie. Albo może ten plastik nawet odgryźć. Nie radzę po prostu tego robić. I tak, oczka mamy umiejscowione. Teraz bierzemy wypełnienie. Wypełniamy bardzo dokładnie tą naszą głowę. Sporo tego wypełnienia nam wejdzie. Nadajemy kształt tej naszej głowie. Myślę, że jeszcze troszkę uzupełnię. O, tak myślę, że będzie dobrze. I teraz bierzemy tą włóczkę, którą mamy tutaj pozostawioną, igłę i tu, gdzie zakańczaliśmy, to będziemy widzieć różnicę, bo jedną stronę będziemy mieli taką bardziej wypukłą, a drugą taką bardziej płaską. To ta płaszczsza strona to jest dół naszego bałwanka i tutaj sobie od góry doszywamy tą główkę. Ja sobie najpierw w taki sposób przeszywam, żeby po prostu chwycić. Tu jest obojętne, jak ułożymy tą głowę. Ważne, żeby była na górze. Na górze, no i na środku, to też ważne. Jak już sobie chwycimy, powiedzmy w 4 miejscach,
to już później będziemy przyszywać każdy jeden tutaj z tych półsłupków do brzuszka naszego bałwanka. Ja już to zrobię poza kadrem. Chwytamy po prostu tak. Najpierw półsłupek głowy, przechodzimy w ciałko i tak każdy jeden półsłupek, tak żeby dokładnie tą głowę do ciała doszyć. Jak już sobie doszyjemy całą głowę, to wszywamy się właśnie gdzieś w ciałko. Przeszywamy to kilka razy. Pamiętamy, żeby nie zaciskać tutaj, nie zaciągać, żeby naszego bałwanka nie zniekształcić. I tu już sobie tak parę razy przeszyjemy. Uważając, odcinamy tą niteczkę. Także wstępnie bałwanek jest gotowy. Teraz pokażę Wam, jak zrobić guziczki. To jest bardzo proste. Guziczki robimy robiąc najpierw magiczne kółko. Tak, to też jest szydełko 2,5 mm. I na naszym kółeczku robimy 8 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Zaciskamy nasze kółeczko i wbijamy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy i robimy oczko ścisłe. I to jest cały guziczek. Robię najpierw jeden, od razu przy Was zrobię drugi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 półsłupków, kółeczko magiczne. Zaciskamy i wbijamy się w pierwszy półsłupek i robimy oczko ścisłe. Ucinamy włóczkę, wyciągamy ją. Tu sobie jeszcze zacisnę mocniej. I tak guziczki mamy. To teraz zrobimy szaliczek. Szalik robimy najpierw wykonując łańcuszek. Czyli tak, pętelka. I teraz robimy łańcuszek ze 100 oczek. Oczko za oczkiem. Ja tu nie będę tego łańcuszka robić, bo już mam gotowy 100-oczkowy łańcuszek. I kochani, jak już będziemy mieli ten łańcuszek, to wbijamy się w czwarte oczko od szydełka. Raz, 2, 3, 4 i w tym oczku robimy półsłupek. Przepraszam, słupek. W kolejnym oczku słupek, w następnym słupek i tak przerabiamy, aż dojdziemy do końca naszego łańcuszka. Także ja sobie to przerobię poza kadrem, bo jednak tych 100 słupków troszkę czasu zajmie. Robimy słupek za słupkiem. Wy też działajcie i zaraz do Was wracam. I tak, tu mi został ostatni słupek do zrobienia w ostatnim wolnym oczku. Tak, teraz robimy oczko łańcuszka. Zostawiamy sobie jakieś 25 cm, może 30. Niteczki wyciągamy
I tych nitek sobie nie ucinamy, bo nimi przymocujemy szaliczek do bałwanka. Także dobra, mamy samego w sobie bałwana, mamy szalik, mamy guziczki. To teraz czas, żeby zrobić nosek. Nosek, marcheweczkę pasuje zrobić z pomarańczowej włóczki. I najpierw robimy 6 półsłupków w magicznym kółku. Mamy kółeczko, a na nim robimy 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciskamy nasze kółko. I teraz zrobimy w tym okrążeniu 6 półsłupków, każdy półsłupek nad półsłupkiem, czyli robimy raz i raz i raz. To jest trzeci pojedynczy półsłupek. Możemy sobie już powoli wywijać ten nasz nosek w taki sposób, aby nitka od magicznego kółka była w środku. 3 półsłupki. 4, 5 i 6. Mamy 6 półsłupków. Teraz kolejne okrążenie. To są 3 powtórzenia, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Raz i 2. Teraz drugie powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. I trzecie powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Teraz ostatnie 2 okrążenia wykonujemy po 9 półsłupków właśnie na każde jedno okrążenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamy jedno okrążenie i raz jeszcze tyle samo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 półsłupków. Teraz tylko robimy oczko ścisłe w kolejnym tutaj półsłupku i oczko łańcuszka. Tu sobie zaciskamy. Zostawiamy troszkę dłuższą nitkę, bo nią będziemy nasz nosek doszywać. Tą niteczkę wpychamy do środka. Ja ogólnie nosa nie wypycham, ale jeżeli macie ochotę, możecie o ciupinkę, odrobinkę wypełnienia tutaj włożyć. Ale tak jak mówię, ja tego nie robię. I tak mamy już nasze poszczególne elementy. Bierzemy się za zszywanie, a na koniec zrobimy cylinder. Więc tak, bierzemy szpileczki i najpierw sobie przymocowujemy, dopasowujemy, w którym miejscu chcielibyśmy mieć nasze guziczki. Myślę, że tak będzie dobrze. I nasz nosek. Nosek umiejscawiamy tak odrobinkę poniżej oczu. I tak nosek przyszywamy, doszywając każdy jeden
półsłupek. Tak, najpierw sobie chwytam z dwóch stron. Staramy się wymierzyć, żeby to było mniej więcej równo na środku, pomiędzy oczami. I potem sobie każdy jeden półsłupek musimy doszyć. Tak jak mówię, doszywamy każdy jeden półsłupek. Ja to już zrobię poza kadrem, bo wiecie doskonale, jeżeli jesteście troszkę dłużej ze mną, że ja z szyciem to no nie po drodze mi jest. Także szyję, bo muszę. Dobra, to sobie potem podoszywam, a żeby doszyć nasze guziczki, to najpierw bierzemy tą nitkę od magicznego kółeczka, tą ze środka i wszywamy sobie w ciałko, tak mniej więcej tam, gdzie mamy szpilkę. Przeszywamy sobie trochę dalej, tak, a potem bierzemy drugą nitkę i w kilku miejscach chwytamy. Tak. Dosłownie w kilku. I jak już będziemy mieli guziczek doszyty, to przechodzimy nitką w to samo miejsce, gdzie przeszliśmy tą pierwszą niteczką, a to po to, że teraz zwiążemy sobie te dwie nitki razem na dwa supełki. W zupełności wystarczy jeden i drugi. Następnie wbijając się w to samo miejsce, przeszywamy się gdzieś dalej i tym sposobem zabezpieczamy sobie ten guziczek i te nitki przed wypruciem. Robimy tak z jedną i z drugą nitką. Następnie już możemy sobie te nitki obciąć. Ja sobie drugi guziczek i nosek przyszyję poza kadrem i zaraz do Was wracam. Nasz ostatni elemencik, czyli cylinder, i tutaj nie będziemy pracować tak jak poprzednio, czyli na ślimak, tylko będziemy każde okrążenie kończyć oczkiem ścisłym i zaczynać oczkiem łańcuszka. Ale to Wam dokładnie wszystko pokażę. Najpierw robimy magiczne kółko, a na naszym magicznym kółeczku 8 półsłupków. Ale robiąc pierwszy półsłupek, ja już sobie go zaznaczam, żeby później wiedzieć, gdzie się wbić. Mam pierwszy półsłupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Mamy 8 półsłupków. Teraz zaciskamy nasze magiczne kółko i wbijamy się w miejsce znacznika i robimy tutaj oczko ścisłe. I to jest nasze pierwsze okrążenie. Drugie zaczynamy od oczka łańcuszka
I pierwszego półsłupka zaraz za oczkiem. Wbijamy się tutaj. Jak tu mamy oczko, to dosłownie tutaj obok. I robimy pierwszy półsłupek. Zaznaczamy go. I w tym samym miejscu robimy jeszcze jeden. Ponieważ w tym okrążeniu robimy 8 powtórzeń po 2 półsłupki w jednym półsłupku. Teraz mamy 2 w jednym, drugi raz 2 w jednym, trzeci raz 2 w jednym, czwarty raz 2 w jednym, piąty raz 2 w jednym, szósty raz 2 w jednym, siódmy raz 2 w jednym i ósme powtórzenie 2 półsłupki w jednym. Raz i 2. Teraz wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie. Robimy jedno oczko łańcuszka i pierwszy półsłupek zaraz za oczkiem. Zaznaczam sobie ten półsłupek i w tym okrążeniu robimy 8 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, drugie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, trzecie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, czwarte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, piąte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, szóste powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, siódme powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, ósme powtórzenie. Wyciągamy znacznik, w jego miejscu robimy oczko ścisłe i po tym okrążeniu mamy 24 półsłupki. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i półsłupka zaraz za oczkiem. Zaznaczamy sobie ten półsłupek i w tym okrążeniu robimy 8 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym, kolejne powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym, kolejne powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym, następne powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym i ostatnie, ósme powtórzenie, półsłupek, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Wyciągamy znacznik, w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I teraz, kochani, robimy oczko łańcuszka, a następnie wykonamy 32 półsłupki, ale nie będziemy ich robić takich normalnych, bo w normalnym półsłupku wkładamy szydełko pod 2 nitki, to tym razem będziemy wkładać szydełko pod jedną niteczkę, tą dalszą, nie pod tą, nie pod 2, nie pod tą bliżej nas, tylko pod tą dalszą niteczkę. I pierwszy półsłupek robimy zaraz tutaj za oczkiem łańcuszka. Zaznaczam sobie go. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty, siódmy, 28, 29, 30, 31 i 32. Mamy 32 półsłupki, które zrobiliśmy w tylną niteczkę. Widzicie, jak nam się tutaj zrobił ładne tutaj odcięcie. Teraz wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy zwykłe oczko ścisłe. Teraz kolejne 3 okrążenia wykonamy takie same. Zaczynamy od oczka łańcuszka i pierwszego półsłupka zaraz za oczkiem. Zaznaczamy sobie pierwszy półsłupek i robimy już normalne 32 półsłupki. Licząc z tym pierwszym, w sumie 32. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 31 i 32. Oczko ścisłe w miejscu znacznika i dokładnie takie same okrążenia wykonujemy jeszcze 2. Jak już mamy te okrążenia wykonane, to odrobinkę zwęzimy ten nasz cylinderek. Zaczniemy od oczka łańcuszka i pierwszego półsłupka zaraz za oczkiem. Oczywiście ten półsłupek sobie zaznaczamy i w tym okrążeniu robimy 4 powtórzenia, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków i jeden z dwóch. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1 z dwóch, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1 z dwóch, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1 z dwóch, i jeszcze jedno powtórzenie, raz, 2, 3, 4, 5, 5, 6 i 1 z dwóch. Oczko ścisłe w miejscu znacznika. I teraz 3 kolejne okrążenia będą takie same, czyli robimy najpierw oczko łańcuszka i pierwszy półsłupek zaraz za oczkiem i w tych 3 okrążeniach wykonujemy po 28 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 20, 21,
5, 6, 7 i 28. Oczko ścisłe w miejscu znacznika i robimy jeszcze 2 dokładnie takie same okrążenia. I teraz już będziemy wykonywać rondo naszego kapelusza. Zaczniemy je od oczka łańcuszka. Następnie będziemy się w tym okrążeniu wbijać nie pod 2 niteczki, a pod tą niteczkę bliżej nas. W każdym półsłupku pod tą jedną bliżej nas nitkę się wbijamy. I już zaczynamy od pierwszego tutaj półsłupka zaraz za oczkiem i robimy najpierw jeden półsłupek, który sobie zaznaczamy. I tak w tym okrążeniu robimy 7 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki, a następnie 2 półsłupki w jednym. Czyli mamy pierwszy półsłupek. Pamiętamy, że pracujemy tylko na tej jednej niteczce bliżej nas. Mamy jeden, drugi, trzeci półsłupek i teraz 2 w jednym również pod jedną niteczkę i znowu raz, 2, 3 pojedyncze i 2 w jednym, raz i 2 i znowu 3 pojedyncze półsłupki, raz, 2, 3 i 2 w jednym i znowu 3 pojedyncze półsłupki, raz, 2, 3 i 2 w jednym, raz i 2, znowu 3 pojedyncze półsłupki, raz, 2, 3 i 2 w jednym, znowu 3 pojedyncze półsłupki, raz, 2, 3, 2 w jednym, oj, i ostatnie powtórzenie 3 pojedyncze półsłupki, raz, 2, 3 i 2 w jednym. Teraz oczko ścisłe w pierwszym półsłupku. Już Cię, kotku, wypuszczę. I teraz oczko ścisłe w pierwszym półsłupku. Poczekajcie sekundkę, tylko wypuszczę mojego rozśpiewanego kotka. Proszę bardzo. I bierzemy się za kolejne okrążenie. I w tym okrążeniu już pracujemy normalnie pod 2 nitki. I robimy 7 powtórzeń, a każde powtórzenie to... Aha, jeszcze oczko łańcuszka. I teraz każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki. Pierwszy sobie tutaj zaznaczymy. 2 w jednym. I znowu 2 pojedyncze półsłupki. Raz i 2. To mamy pierwsze powtórzenie. I znowu raz, 2 pojedyncze, 2 w jednym i 2 pojedyncze półsłupki. Drugie powtórzenie. Teraz trzecie. Raz i 2, 2 w jednym i znowu raz i raz. Kolejne powtórzenie. Raz, raz, 2 w jednym i raz i raz. Kolejne powtórzenie. Raz i raz, 2 w jednym i raz i raz. I kolejne powtórzenie. Raz i drugi pojedynczy półsłupek. 2 w jednym i 2 pojedyncze półsłupki.
I na koniec robimy 2 półsłupki. Teraz 2 w jednym i 2 pojedyncze półsłupki. W miejscu znacznika robimy oczko ścisłe i zostało nam do wykonania ostatnie okrążenie naszego cylindra. I w tym ostatnim okrążeniu oczywiście robimy najpierw oczko łańcuszka i pierwszy półsłupek zaraz za oczkiem. I teraz wykonamy 7 powtórzeń, a każde powtórzenie to jest 5 pojedynczych półsłupków. 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. I raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. I raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. Wyciągamy znacznik, w jego miejscu robimy oczko ścisłe i oczko łańcuszka. Dla zabezpieczenia zostawiamy dłuższą nitkę, bo nią właśnie będziemy nasz kapelusik doszywać do bałwanka. I tak, tu sobie niteczkę wyciągnęłam. I teraz bierzemy igłę i najpierw przeszywamy sobie tą niteczkę, aż dojdziemy do tego tutaj ranciku. Tak sobie naprzemiennie przeszywamy. Tak, aż dochodzę właśnie do tej niteczki. Bierzemy bałwanka i w miejscu, w którym chcemy mu przymocować kapelusik, najpierw go układamy, a następnie doszywamy. Ja ściśle bardzo nie przyszywam kapelusza, chwytam go w kilku miejscach i tak samo nie wypełniam go. Możecie oczywiście wypełnić sobie kapelusik, możecie go przyszyć prosto, bardziej z tyłu, bardziej z przodu. Ja sobie tak na boczku go układam, a następnie w kilku miejscach, tak jak mówiłam, chwytam. I dokładnie za tą niteczkę z tego okrążenia, gdzie pracowaliśmy tutaj na przedniej nitce. Powiedzcie mi, czy wasze koty też tak strasznie śpiewają i tak bardzo nie lubią drzwi zamkniętych? Moja kotka to szaleju dostaje dosłownie, jak tylko są jakieś drzwi zamknięte. A niestety drzwi wyjściowe muszą być zamknięte, bo to kotek niewychodzący. No i próbuję je właśnie sforsować. I tak jest kilka razy dziennie.
myślę, że tyle razy wystarczy, jak doszyję kapelusz. Następnie wszywam się w taki sposób, żebym jeszcze przeszyła kilka niteczek tego kapelusza, tak dla zabezpieczenia nitki. Później sobie tą niteczkę odpruwam i został nam do przyszycia szaliczek i do zrobienia uśmiech. Szalik sobie obwijam 2 razy wokół szyi, następnie w taki sposób krzyżuję i tak najpierw jedną niteczkę sobie tutaj przeszywam i dochodzę nią do momentu, gdzie łączą mi się oba końce szalika. Tak. Jakby sobie chwycić właśnie w taki sposób. Najpierw tą jedną nitką i przeszyć dalej, a następnie robię dokładnie to samo z drugą niteczką. No, prawie to samo, ponieważ ja tą niteczką jeszcze sobie przeszywam ten mój szaliczek. Widzę, że bardzo uparte te niteczki dzisiaj są. Tak. I teraz wbijam się w drugi szaliczek, w drugi koniec szaliczka oraz bałwanka. Następnie przechodzę sobie dosłownie pół słupek obok. Znowu wbijam się w szaliczki. Tak. A na sam koniec wszywam się jeszcze w ciałko i wychodzę tą nitką tak samo jak tą pierwszą. Następnie wiążę te nitki, a później je wszywam. Został nam, kochani, do zrobienia już tylko uśmiech. Tylko sobie jeszcze wszyję te niteczki. Dobra, wszyję sobie i je za chwileczkę. Idę lokalizować igłę i dosłownie za momencik wracam do Was. Kochani, została nam ostatnia rzecz, czyli dorobienie uśmiechu naszemu bałwankowi. I tak, bierzemy sobie kawałeczek czarnej włóczki, wszywamy się gdzieś z tyłu głowy i przechodzimy igłą aż tutaj przy oku. Mniej więcej zgubiłam igłę. Mniej więcej w tym miejscu. Wyciągamy tak niteczkę, żeby kawałek tej włóczki nam został tu z tyłu. Następnie przeszywamy się pod nos i w taki, o, tak Wam pokażę, tutaj mamy 2 okrążenia niżej się wbiłam igłą, a następnie przechodzę gdzieś w połowie, tak, żeby, spójrzcie, ten uśmiech miał właśnie kształt uśmiechu, a nie był taką prostą kreską. Następnie wbijam się w tym samym miejscu, tutaj oplatając tą włóczkę i wychodzę igłą w tym miejscu, gdzie zaczynałam. Naciągam sobie wszystko
I widzicie, dzięki temu mamy gotowy, uroczy uśmiech dla naszego bałwanka. Związuję sobie obie te niteczki. Następnie wszywam je tak jak wszystkie inne. O, przepraszam. Najpierw jedną, a następnie drugą. Ucinam i bałwanek w końcu jest gotowy. Mam nadzieję, że kochani, dzisiejszy film Wam się spodobał. Jeżeli tak było, raz jeszcze zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do zerknięcia do opisu, gdzie jest link do Buy Coffee. Tam możecie w ramach takiego podziękowania wesprzeć mój kanał. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia.